Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku z serii analiz postaci anime. Na wstępie wspomnę Wam o subskrypcji kanału i zostawieniu polubienia pod filmem, jeśli Wam się spodobał, a teraz bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Johann Liebert to postać z anime Monster stworzonego na podstawie mangi Naokiego Urosawy. Już od pierwszych chwil poznajemy go jako chłopca uratowanego przez doktora Tenmę, człowieka, który zrezygnował z kariery, by uratować życie dziecka. Ale szybko okazuje się, że Johann nie jest zwykłym pacjentem. Johann to chłodny, tajemniczy i przerażająco inteligentny młodzieniec, który stoi za serią brutalnych zbrodni, manipulacji i tragedii. Jednak najstraszniejsze w nim jest to, że potrafi ukryć swoje prawdziwe oblicze pod uroczą, niemal anielską maską. Johann to klasyczny przykład psychopaty, ale nie takiego stereotypowego, krzyczącego i impulsywnego. Wręcz przeciwnie, jego siłą jest subtelność i manipulacja. Ma niezwykły dar wpływania na ludzi. Potrafi jednym zdaniem zmienić całe życie drugiej osoby. Johann nie zabija zawsze własnymi rękami. Często to inni robią to za niego, całkowicie poddani jego woli, a sam Johann nie może być oskarżony o żadną popełnioną zbrodnię. I jego charyzma była tak silna, że przyciągnął nie tylko jednostki pogubione emocjonalnie, ale także ludzi z władzą i ambicjami. W pewnym momencie niemieccy nacjonaliści widzieli w nim nowego przywódcę, twarz przyszłości, potencjalnego lidera odrodzonej siły narodowej. Był dla nich jak Mesjasz, ktoś, kto miał poprowadzić ich ideologię w nowym kierunku. I to jest przerażające, bo Johann wcale nie musiał o to prosić. Ludzie sami stawiali go na piedestał, a on po prostu był obecny, cichy i z jakiegoś powodu absolutnie przekonujący dla otoczenia. Jest perfekcyjnie opanowany, elokwentny i pozornie uprzejmy. To właśnie ta dychotomia między jego anielskim wyglądem a demonicznym wnętrzem czyni go tak przerażającym i fascynującym zarazem. Poznajmy przeszłość Johanna. Nie da się mówić o Johannie bez wspomnienia o jego traumatycznej przeszłości. Został poddany eksperymentalnym programom psychologicznym, których celem było stworzenie idealnego żołnierza lub idealnego przywódcy. To właśnie Johann trafił do Kinderheim 511, brutalnego ośrodka wychowawczego, gdzie dzieci poddawano eksperymentalnym warunkom, mającym złamać ich psychikę i stworzyć z nich posłuszne narzędzia. Ten etap życia Johanna ukształtował go jako mistrza manipulacji i obserwatora ludzkich słabości. Co ciekawe i kluczowe, Nina, jego siostra bliźniaczka, nie była razem z nim w Kinderheim. Johann w jednym z najbardziej niepokojących momentów ich dzieciństwa zamienił się z nią rolą. Wysłał ją do innego miejsca, znanego jako Rosenbach Mansion, gdzie prowadzono eksperymenty psychologiczne na dzieciach. Ta zamiana ról to coś więcej niż tylko ucieczka. To początek całej zagadki jego tożsamości. Czy Johann był już wtedy świadomy swojego planu? Czy robił to z ciekawości, z zemsty, czy może chciał po prostu zniknąć? Jego przeszłość to jedna wielka luka, pełna niedopowiedzeń i tajemnic. Ale jedno jest pewne. Doświadczenia z dzieciństwa nie stworzyły w nim potwora, ale wydobyły go na powierzchnię. W tym momencie chciałbym się skupić nad symboliką postaci Johanna. Johann nie jest tylko postacią, on jest symbolem.
często nazywany jest potworem bez imienia. W kontekście fabularnym to nawiązuje do książki, którą czytano mu w dzieciństwie. Jest to historia potwora, który tak bardzo pragnął mieć własną tożsamość, że zniszczył wszystkich, którzy mogli mu ją nadać. Johann reprezentuje filozoficzne pytanie o naturę zła. Czy człowiek rodzi się zły, czy jest produktem środowiska? Czy zło może być tak idealnie puste, że staje się niemal metafizyczne? Niektórzy interpretują Johanna jako metaforę nihilizmu, istoty, która przeszła przez piekło i uznała, że nic nie ma znaczenia, więc wszystko wolno. Największy kontrast w całym anime to ten między Johannem a doktorem Tenmą, o którym opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Tenma to człowiek pełen empatii, który wierzy w wartość ludzkiego życia, zaś Johann jest jego przeciwieństwem. Traktuje ludzi jak pionki. Ich relacja to swoisty taniec dobra i zła. Tenma ratuje życie Johanna, nie wiedząc, że uratował potwora. Potem musi zmierzyć się z konsekwencjami tego wyboru. Johann i Tenma to zapewne dwie strony tej samej monety. Pytania o moralność, konsekwencje decyzji i sens ludzkiego życia przewijają się przez cały serial. Odpowiedzmy na pytanie, dlaczego Johann fascynuje widzów. Johann jest fascynujący, bo nie da się go jednoznacznie zaszufladkować. Jest zły? To fakt. Ale jego zło jest głębokie, wyrafinowane i niepokojąco realistyczne. To nie jest potwór, jakiego znamy z horroru, tylko coś, co mogłoby istnieć w prawdziwym świecie. Widzowie czują przed nim strach, ale też ciekawość, co nim kieruje, czy ma jakiś cel, czy jest tylko pustką w ludzkiej postaci. To właśnie ta niejednoznaczność sprawia, że Johann Liebert to jedna z najlepiej napisanych postaci w historii anime i popkultury ogólnie. Co najciekawsze, zakończenie anime nie daje nam jednoznacznych odpowiedzi. W ostatnich scenach pojawia się subtelna sugestia, że historia może się powtórzyć. Johann znowu znika, tak jakby nic się nie zmieniło i zostajemy z pytaniem, czy Johann dalej będzie kontynuował swoje dzieło, czy może to tylko cisza przed kolejnym eksperymentem? To otwarte zakończenie budzi niepokój, ale i sprawia, że Monster oraz Johann Liebert i inni bohaterowie tego wspaniałego anime zostają w naszej głowie na długo po zakończeniu seansu. I to już wszystko na dziś. Johann Liebert to postać, której nie da się łatwo zapomnieć. Jego osobowość w Monster to coś więcej niż tylko czarny charakter. To świetnie napisana postać, która nakłada największą tajemnicę w całej fabule tego anime. I jeśli podobała Ci się ta analiza, zostaw łapkę w górę i koniecznie napisz w komentarzu, którą postać mielibyśmy przeanalizować w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.